Cześć, Madzie, witajcie w grze Martha is Dead. Grę kiedyś już dawno temu mi proponowaliście, teraz dodatkowo z tym mi zaproponował, no i podziękowania dla G2 za kodzik. Powiem wam, obejrzałam pierwsze 5 minut gameplayu z tej gry i się w niej zakochałam, naprawdę. Muzyka, grafika... Ponoć też i sama historia ujmuje i ponoć jest tak chora, że wersja na komputer jest pełna. Na PC mamy pełną wersję, ale na przykład już na PlayStation niektóre sceny zostały wycięte, bo są zbyt drastyczne, zbyt chore, więc wydaje mi się, że to gra dla mnie. Czytałam komentarze i opinie, standardowo mówią, że to jest symulator chodzenia, jednak jest bardzo dużo opinii, że gra jest bardziej takim horrorem psychologicznym niż takim typowym jumpscarem. No więc postanowiłam dać jej szansę i rozpoczynamy serię z tej gry. Więc dobra, bez zbędnego gadania, ja standardowo zapraszam was na G2, gdzie tę grę możecie dostać. Link macie w opisie filmu, a my rozpoczynamy. Wyreguluj jasność, aż obrazek po lewej stronie będzie ledwo widoczny. Wiadomo, YouTube troszkę to przyciemnia, więc ja myślę, że zostawię tak jak jest. Jak ledwo widoczny to będzie 40, ale ja bym nawet do 60 podbiła. Takie równe 60. Dobra, zastosuj. Opowieść przedstawiona w grze Martha is Dead i występujące w niej postacie są fikcyjne. Mimo to gra zawiera potencjalnie niepokojące sceny i dotyka tematów, które mogą wywołać dyskomfort u niektórych graczy. Gra jest przeznaczona dla dorosłych odbiorców i jest oznaczona odpowiednią klasyfikacją wiekową. Będąc narracyjnym dramatem dla dorosłych, gra obejmuje artystyczne interpretacje, które mogą być wizualnie zatrważające i powodować poczucie przygnębienia. Gra porusza kwestie złożoności ludzkiego umysłu, psychologicznej traumy i autodestrukcji. Gra jest niezalecana dla graczy, którzy mogą czuć się dotknięci scenami zawierającymi krew, ćwiartowanie i zniekształcenie ludzkiego ciała. O tym właśnie mówiłam. Na PlayStation zostało to powycinane. Tutaj mamy wszystko. Ciao, I'm Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that... I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Ogólnie dubbingu polskiego nie ma, są napisy. Nowy rozdział, legenda. Ja podczas napisów nie będę się raczej odzywać. W sensie nie mam zamiaru ich czytać. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. Pewnie po tatusiu.
I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. O, możemy się rozejrzeć. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. To drań. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Słuchamy dalej. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. A muszę przyznać, że fajna bajka na dobranoc, Every nie? time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Nie no, bajka na dobranoc jak najbardziej ciekawa. Night, Nanny. Dobranoc. Good night, my love. Co ciekawe, wiecie, bardzo dużo jest takich legend, historii, tak to nazwijmy, że kobieta, nie wiem, szła przez przypadek, wpadła do wody ze swoim dzieckiem, dziecko utonęło, ona potem się błąkała nad tym jeziorem czy rzeką. Sporo jest takich historii, sporo. No i tutaj to myślę, że będzie dodawało smaczek całej tej historii. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Nowy rozdział, jezioro, szybkie te rozdziały, muszę przyznać. Godzina 6 rano, Boże, o tej porze ludzie śpią. Przynajmniej ja. Kliknij, aby użyć. A. No, ale jak? W? Aha, trzymając W kręcimy, dobrze. Open the camera. Remove the old roll of film. Jakie to jeszcze inne było. Ja pamiętam aparaty i klisze z lat 90., nie? Put the new film in. Close the camera. Load the film.
Wiecie co teraz zauważyłam? Popatrzcie na rogi. One są tak fajnie zaokrąglone. Fajnie to wygląda, muszę przyznać. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. What? Is that a person? I must help them. Co ciekawsze, nasza postać biegnie sama w tym momencie. Ja nią nie steruję. Znając życie bym się wywaliła. To jestem ja. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Tyle dobrego, że umie pływać. No ja to bym musiała biec i szukać pomocy. Dla tej osoby. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Zwłaszcza, że ona była w jej sukienkę ubrana, nie we własną, prawda? I have to stay calm. Martha is not dead. It's not possible. Nie, może jakiej reanimacji próbuj, czy cokolwiek. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. Martha, February 26th, 1923. To ma teraz 20? 21 lat, tak? Bo jest 44. Is everything okay? Are you hurt? Czy jeszcze coś ja mogę tu teraz zrobić? What are you doing? Go, Eric! Run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. Czyli tylko przez to, że naszyjnik sobie założyła, została wzięta za Martę. Forever. Ale że Marta córek nie rozróżnia? Chyba znak krzyża by wypadało. Life to the dying. Let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light.
to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. No, pan tatuś, mam rozumieć. Dobra. Podsumujmy może to, co wiemy. Spacja, interesujące miejsce. Sporo tego, ale podsumujmy. Julia i Marta, siostry bliźniaczki. Marta była głucha. Z Julią jest wszystko w porządku. Tylko przez to, że nałożyła naszyjnik z imieniem Marty, no to matka wzięła ją za Martę. Julii nie lubiła. Nie wiedzieć dlaczego. I thought I saw. No, that's not possible. There must be this whole situation making me see things that don't exist. No pewno, na pewno masz jakąś traumę, no twoja siostra bliźniaczka zginęła. Chociaż też patrzcie, ona przez 3 lata była z nianią. I dlaczego z nianią, a nie z siostrą i z matką? O co tam wtedy chodziło? Jeszcze czekajcie, się zastanawiam. Nie, no dobrze, mówię, po 27 lat chyba miały. Dobra, co nas tu interesuje? Zacznijmy może od tego konta po kolei. Marta, jak ty wolno? Marta. Julia właściwie. A widzicie, mamy tutaj wyjaśnienie. Bardzo dobrze. Mam wrażenie, że musimy wszystkie te, słuchajcie, tutaj rzeczy interesujące, że tak powiem, obadać, żeby w 100% poznać tę historię. Mommy and Daddy. They are the epitome of wealth and elegance. But pain pays no heed to money and style. No matka już na starcie mi się straszna wydaje, no ma 2 córki bliźniaczki i tylko jedną kocha, drugą pogardza, dlaczego? Books, books and more books. In our villa there must be 10 times more than even here. Kocham książki. Co tam, tatuś? Co trzymasz, tatuś? Co on trzyma? Nie mogę tego przybliżyć. Szklankę trzyma z jakimś winiaczem, dobra. Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Okej. Nie, ale naprawdę, serio, trzeba się tak teraz grubo wczuć w to, bo macie, jesteśmy Julią, a udajemy Martę, własną siostrę. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. A, to taka zapalniczka, dobra. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. No teraz jak udajesz Martę i jesteś głucha, to chyba już nie pogracie. Daddy, Mummy and my grandparents. It seems almost impossible that father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. A możliwe, możliwe. Dobra, tutaj świeczki, ale jeszcze tutaj coś mamy. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Dobry, tatuś. There's no reason to use the phone right now. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Nie, nigdy nie... To znaczy, swego czasu kontemplowałam jakieś obrazy i utwory poetyckie, ale jak pamiętam w podstawówce, mieliśmy jakiś tam wiersz i ja go zinterpretowałam po swojemu i nauczycielka się na mnie wydarła, że to nie jest według arkusza i ja nie mam racji, a ja tego wierszu nie czułam według arkusza, to dałam sobie z tym spokój już. Dobra, tu chyba wszystko. O, jeszcze tutaj coś mamy. Parasolki. Laski. No mnie też te głowy psa przerażają. Nie dziwicie się. Dobra, czyli tutaj z tego co widzę mamy wszystko, to chodźcie pozapalamy te świeczołki. Ciekawa, muszę przyznać, zapalniczka.
która mam wrażenie jest dość powolna, wiecie? Ale już patrzcie, na starcie mamy śmierć, na starcie mamy już tutaj jakieś przywidzenia z Martą. No zobaczymy. Teraz jeszcze chcę obejrzeć to pomieszczenie obok. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. Mam wrażenie, że jaśnie tatuś to on to ma w ogóle, no, gdzieś to wszystko w tym momencie. On się pogrążył w swoim bólu, a matka niech sobie gada, nie? Co tu mamy? July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. When Mummy asks, July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. No dobra, to są standardowe kondolencje, więc to dajmy spokój, bo matka tam nas zeżre zaraz. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. No to dobra, to zostawiamy to radyjko. Zanim co do czego ja chcę tutaj sobie zajrzeć, bo mamy tutaj, opatrzcie, jakieś... Tam jakiś rower jest. Tu są kwiaty. Oddaj matce kwiaty, zanim się ze złości zara. Chcę zobaczyć, co o rowerze mi powiedzą. I don't need that right now. Aha, to że teraz nie potrzebujemy. No to dobra, to spoko. Te kwiaty mam wziąć? No chyba nie. A, to ja... Czekajcie, tam było pod escape'em. A jest? Mamy tu jakieś menu? Coś takiego? Chyba nie mamy. Zobaczę tu... No tutaj te już czytałam. Chodźmy tu do matki. No już idę, już idę. A, to matka ma nas kwiaty. Powiem wam, że z twarzy nie wygląda na taką sekutnicę. Rozumiem, że tam na tamtym stołku. Ktoś puka? Tak, tu mamy postawić. What's happening? Who closed the door? Fajne jest to, że możemy spację sobie podświetlić wszystkie miejsca. What? Hmm? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf, and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? Czyli z tej rozmowy mam wywnioskować, że podczas porodu matka stała się już bezpłodna. Yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet,
crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. No dobra, czyli matka rodząc bliźniaczki stała się bezpłodna, a natomiast Julia coś zrobiła Marcie, tak? I dlatego były rozdzielone przez 3 lata? The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. No naprawdę jest bardzo dużo pytań, no, na które będziemy szukać, wydaje mi się, odpowiedzi, no bo tutaj też zarzuty właśnie, że jedna stuknięta, jedna drugą skrzywdziła. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Ja? Marta? Okej. Marta straciła swoją duszę. Też właśnie teraz pytanie, bo mówią, że została zamordowana, ale przez kogo? Czy na pewno została zamordowana? Dlaczego miała ubrania Julii na sobie? Więc widzicie, no co rusz kolejne pytania, kolejne tajemnice. Ja? Ukradłam swoją tożsamość. Matko, skąd tyle krwi? Okej. Właśnie to chyba jest, mam wrażenie, jedna z wyciętych scen. Od razu też mi się przypomina film Bez twarzy. Nie wiem, czy oglądaliście. Dobry.
To jest chyba na tyle symboliczne, że staliśmy się w tym momencie Martą, prawda? It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Okej, dobrze, no to... Ja się domyślałam, że to był sen, tak? No, ale cóż... Kolejne pytania i mam nadzieję odpowiedzi na nie będziemy poznawać w kolejnym odcinku. Tak jak mówię, mnie gra od pierwszych 5 minut wciągnęła i to, co o niej przeczytałam, więc mam nadzieję, że seria wam się spodoba. A na razie żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.